Witajcie, dzień dobry. Dzisiaj filmik, o którym myślałem już od dosyć dawna, żeby nagrać pierwszy raz trasę co mojego codziennego wyjazdu, prawie codziennego wyjazdu na basen. Chcę Wam pokazać, jak udaje się mi tą trasę pokonać, często tylko i wyłącznie na baterii. Także być może dzisiaj będzie ten dzień, w którym uda mi się nagrać dokładnie to, czyli przejazd na basen i z powrotem wyłącznie w trybie elektrycznym i to chcę Wam dzisiaj pokazać. Naładowałem samochód do pełna. Rzeczywiście auto stało całą noc pod domem, więc spadła temperatura, która obecnie wynosi od 12 do 14 stopni Celsjusza. Także jest chłodniej i zawsze z rana, jak widzicie, komputer raportuje utratę jednej amperogodziny. Także startujemy z poziomu 27,7 amperogodziny i mamy do pokonania 35 km około w dwie strony, więc musimy jechać bardzo efektywnie. Nasza efektywność musi być mniej więcej na poziomie maksymalnie 17 kWh na 100 km. Wtedy jest szansa, żeby tą trasę pokonać z tym poziomem baterii, który mamy obecnie. Także zabieramy się i spróbujemy to dzisiaj dokonać. Sami zobaczcie ten poranek dzisiaj. Jest piękny. Kilka dni padało, a dzisiaj piękne słoneczko wyszło. Przejechaliśmy 6 km ponad. Sytuacja nie wygląda najgorzej. Tu widzimy 26 km do końca. Tu widzimy 28 km do końca. Zaraz zobaczymy, jakie mamy zużycie prądu w tym momencie. Średnie zużycie prądu na 100 km 18,8 kWh. Moje obecne 12,6, także będzie spadać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w trakcie jazdy. Przejechane 10 km mniej więcej. Tutaj mamy zużycie, wciąż pokazuje 23 km, no wciąż 23 km pokazuje. Samochód pokazuje 26 km. Ten wyjazd na basen dzisiaj to jest taka moja codzienna rutyna, prawie codzienna powiedzmy, no nie jest to na pewno codziennie, natomiast staram się co najmniej 3-4 razy w tygodniu na basen jechać. W jedną stronę mam około 17 km, także trasa wychodzi i całe 35 km. I to jest na dzisiaj jakby moja najdłuższa stała trasa, którą pokonuję. Tak szukałem samochodu póki co na razie i takie były moje założenia, że ten samochód plug-in hybrid musi cały ten dystans pokonać na prądzie, bo nie mam możliwości obecnie naładować się nigdzie w okolicy basenu i żeby ta trasa była efektywna i właśnie tania, co Wam dzisiaj pokażę, to muszę cały ten dystans pokonać na prądzie. Z moim stanem baterii na dzisiaj udaje się to zrobić przy zachowaniu bardzo ostrożnej jazdy i bardzo spokojnej. Udaje się to zrobić, natomiast poziom, który jest obliczany przez oprogramowanie samochodu, nie ma on nic wspólnego z prawdziwą pojemnością baterii, także tutaj znane są już sposoby przez ludzi opracowane na świecie, jak zrobić, żeby nauczyć komputer ponownie po tych, w moim przypadku, 5 latach użytkowania, prawidłowej i właściwej pojemności baterii, tak aby odblokować tą pojemność i mieć możliwość używania jej w szerszym zakresie. Mam nadzieję wkrótce przeprowadzić takie czyszczenie pamięci, takie kasowanie pamięci w moim samochodzie i zobaczymy, jak to wtedy wygląda. Dlatego nagrywam ten test dzisiaj przy tej gorszej baterii, żeby potem mieć punkt odniesienia, jeśli bateria będzie już odblokowana, że będę używał tego terminu. Dojeżdżamy do basenu, jest zużycie na poziomie 16,5 kWh na 100 km, także jesteśmy
bardzo dobrym momencie. Jest szansa, bardzo realna szansa, że dojedziemy z powrotem do domu na baterii, tylko i wyłącznie w trybie elektrycznym. Godzina 6:01, czyli basen otwarty, możemy spokojnie na niego wjeżdżać. No i już, jestem po porannym plumkaniu. Zobaczmy, czy zmienił się poziom baterii w jakikolwiek sposób. No, sytuacja tutaj wygląda bardzo obiecująco na razie. Zobaczmy, jak tutaj. Start live data. No niestety straciliśmy ponownie 1,8 amperogodziny. Właśnie nie wiem, dlaczego są te straty w trakcie postoju. Natomiast obecnie system pokazuje nam 16 km. No wiem, że potrzebuje 17, więc no, trzeba będzie się starać. Trzeba będzie się postarać, żeby dojechać do domu bez włączenia silnika spalinowego. No dobra, odpalamy i jedziemy. No, ciągle jest szansa, ale będzie bardzo krucho. Zostały nam 3 km. Do domu mam około 4 km, także jeśli nie wykorzystam terenu i nie zacznę szybować, to może być problem tak naprawdę z jazdą. No zobaczymy, spróbuję troszkę tutaj wykorzystać teren. Będę lekko zakałą drogę, natomiast obecnie już to nie jest droga krajowa, więc właśnie na krajówce był strasznie duży ruch, bardzo dużo tirów jechało i nie miałem jak zwolnić, że tak powiem, ruchu. Musiałem jechać co najmniej przypisową 90, więc no tutaj moje zużycie energii tam na tej drodze było znacznie większe niż te średnie 17-18 kWh na 100 km, także pewnie z tego powodu no, nie uda mi się dojechać, natomiast no, wciąż jeszcze jest szansa i jak troszkę postaram się, może się uda. No i dołączył się silnik, także niestety nie udało nam się. Zabrakło około 2 km dzisiaj, żeby to dokonać. No, wystarczyło na drodze jechać troszkę wolniej. Gdyby był mniejszy ruch, to myślę, że by się to udało, natomiast no, nie tym razem niestety. Może gdybym nie stracił tej 1 amperogodziny w trakcie postoju na basenie, to może wtedy rzeczywiście to by wystarczyło. Natomiast nie wiem, dlaczego bateria traci tą pojemność podczas postoju akurat tak bardzo. No ale cóż, no nic z tym nie zrobimy póki co. Pracuję, jak mówiłem już w poprzednim filmiku, nad tym, żeby poprawić poziom baterii dostępny u mnie w samochodzie. Jak tylko będę miał jakieś nowe informacje na ten temat, to dam Wam znać, oczywiście. No i dojechaliśmy do końca. No ja dojechałem do końca z Wami razem. Tak jak podejrzewałem, nie wystarczyło mi baterii. Zaraz sprawdzimy dokładnie, ile razy silnik się włączał. Podejrzewam, że tylko raz. Zobaczmy trasę w tym momencie. Poranne 17 km oczywiście w pełnym trybie elektrycznym. Oj, nie to. W pełnym trybie elektrycznym. Powrót do domu 16 km w trybie elektrycznym, kilometr nie. No i teraz zobaczmy, ile razy się silnik włączał. Tak jak myślałem, w tym miejscu pokazane jest wyraźnie, że silnik pracował tylko przez 1 minutę i włączył się tylko raz podczas całej tej trasy. Także no, zabrakło nam naprawdę niewiele. Żeby pokonać ten dystans w trybie czysto elektrycznym. No nic, może następnym razem. Witajcie kochani ponownie, drugi dzień. Dzisiaj nie miałem w planach nagrywania filmu, ale dzisiaj znowu jadę na basen oczywiście, a właściwie to już wracam z niego. No i dzisiaj szczęśliwie tak fajnie się droga ułożyła, taki był mały ruch i tak dobrze mi się udało wcześniej pojechać, że dzisiaj nam się uda. Dzisiaj mamy bardzo dobrą średnią z trasy. No, ciągle mi tutaj nie mam jak pokazać Wam, żeby dobrze to było widać. No tutaj
Samochód pokazuje nam 18 km, a zostało nam niecałe, może 12, może 13. Spokojnie zdążymy, spokojnie damy radę dojechać i jeszcze będziemy mieć zapas, także dzisiaj na pewno będzie bardzo dobra średnia. Wczoraj nam się nie udało, wczoraj zabrakło nam 1 km, dosłownie 1 km, no może 2. Dzisiaj w bardzo podobnych warunkach, dużo lepsza efektywność jazdy, dużo spokojniej, tutaj mniej gazu. Czas w sumie ten sam, a udało się, bateria wystarczy na całą drogę. Dojeżdżamy do skrętu na brzeg, także tutaj już wiem, że jest około 5 km do celu, do domu. Samochód pokazuje nam kilometrów 9, nie wiem czy to widać dobrze. Aplikacja pokazuje kilometrów również 9. Także jak widać można, w zasadzie ja nie czuję jakiejś wielkiej różnicy, jeżeli chodzi o sposób jazdy dzisiaj i wczoraj. Natomiast no, tutaj zużycie prądu było znacznie mniejsze. Widzę, że dużo mniej prądu zużywam jadąc na basen niż wracając z niego, także ta jazda na basen w tamtą stronę jest jakby ważniejsza. Maksymalnie dużo muszę oszczędzić jadąc na basen i wtedy rzeczywiście mam zapas, żeby wrócić do domu, bo powrót zawsze zajmuje więcej. Być może jest więcej pod górkę, ale na pewno jest w większym ruchu i zwykle jakby jadę szybciej, bo auta mnie popędzają, nie chcę być za kałą drogi. Z tego powodu zawsze zużywam więcej prądu wracając z basenu. Od razu Wam dziękuję za oglądanie tego filmu jeszcze raz i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Słuchajcie, już Was pożegnałem przed chwilą, wcześniej, ale muszę Wam to pokazać, bo dzisiaj będzie świetny wynik. Tutaj mamy widocznie napisane, że jest wczoraj było 97,7, 50 km, dzisiaj jest 37 km zrobione. Tylko i wyłącznie na prądzie 6 kWh poszło na tą trasę. No i tyle można powiedzieć, że tyle ładuję, około 6 kWh obecnie. Tyle jestem w stanie doładować z sieci. Trasa z basenu 18 kWh średnio na 100, trasa na basen 15. No ale jak połączymy to wszystko w całość, to dzisiaj na całej baterii, tak jak mówiłem, 16,6, ale tu będzie widać wyraźnie jaki był stan baterii. Tak, z 28,2 Ah zeszliśmy do poziomu 8,8. I to jest wszystko, co na dzisiaj można zrobić z tą baterią. Jeżeli ten poziom wyjściowy byłby nie 28, a 38, no to oczywiście dystans byłby znacznie dłuższy. No i tego będziemy oczekiwać, spodziewać po zmianach, które będę chciał zrobić na baterii, czyli zresetować ją i ustawić prawidłową pojemność. Także jeszcze raz, dzięki śliczne za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie, cześć!